Siemanko, tutaj Adi. Pogadamy sobie dzisiaj o tym, czym jest narzekanie. Narzekanie jest dosyć powszechnym zjawiskiem. Często możemy otaczać się znajomymi, czy nawet rodziną. Narzekają, krzyczą i są sfrustrowani, są zirytowani. I o tym sobie dzisiaj porozmawiamy, jak to interpretować, czego to jest oznaką i jak można z tym pracować i zapoznać się. Także zapraszam na film. Formy narzekania mogą być różne. Może to być forma myślowa. Możemy klnąć lub narzekać na daną sytuację w naszych myślach, lub może to być narzekanie poprzez formę werbalną, czyli będziemy wtedy po prostu agresywni słownie w stosunku sami do siebie, do naszej sytuacji życiowej lub do kogoś innego, na przykład nie podoba nam się, kto coś powiedział, będziemy na to narzekać, możemy narzekać nawet na pogodę, jaka jest na zewnątrz. W każdym razie, skąd bierze się narzekanie? Czym jest narzekanie? I czym jest podszyte wewnętrznie tak naprawdę narzekanie, szczególnie na takie drobnostki. Tak naprawdę każdego rodzaju narzekanie nie prowadzi do niczego, ponieważ jest to skupianie się na problemie, a nie na rozwiązaniu. A raczej podczas skupiania się na problemie nie kierujemy się totalnie w stronę rozwiązania tego problemu, więc nie polepszamy absolutnie swojej sytuacji nawet o milimetr, gdy narzekamy. W każdym razie narzekanie jest niczym innym jak formą braku akceptacji danej sytuacji. Nie akceptujemy tego, co jest. Jakie mamy rozwiązania, gdy spotyka nas coś, co nie do końca jest dla nas sprzyjające, czego nie chcemy w naszym życiu lub w tym danym momencie? Istnieją 3 rozwiązania, tylko i wyłącznie. Pierwszym rozwiązaniem jest opuszczenie danej sytuacji. Na przykład jesteś w miejscu, gdzie jest bardzo głośno i Ciebie to irytuje. No to jednym z rozwiązań jest po prostu opuszczenie tej sytuacji. Usunięcie się z tego miejsca fizycznego na przykład, tak? Drugim sposobem na poradzenie sobie z niekomfortową sytuacją jest zmiana jej. Czyli na przykład zmiana pracy. Czy nawet zmiana skarpetek, gdy są za małe lub piją Cię w okolicach kostek. A więc jeszcze raz usunięcie się z danej sytuacji lub zmiana danej sytuacji. I trzecie, najważniejsze, po prostu zaakceptowanie tej sytuacji. Wszystko inne, co przychodzi Ci do głowy w zakresie rozwiązań dotyczących niekomfortowych sytuacji, nieprzyjemnych, takich, których nie chcemy przeżywać, jest po prostu wariactwem. I nie ma innego rozwiązania. Personalnie działa to u mnie tak, że odkąd zacząłem stosować tę praktykę, szczególnie praktykę akceptacji, bo słuchajcie, ja byłem też osobą dosyć nerwową, którą denerwowały bardzo proste, przyziemne rzeczy. Na przykład nie mogłem czegoś znaleźć w domu, a na przykład spieszyłem się. Zawieszał mi się system, gdy potrzebowałem szybko znaleźć coś w komputerze. Coś, czego ja nie spodziewałem się i nie brałem pod uwagę w planie mojego dnia, tak? Na przykład chcę pojechać gdzieś autem, rozładował się akumulator, muszę spędzić teraz dodatkowy czas, tak? Takie zadania, które nie były planowane, brane pod uwagę, były przeze mnie po prostu nieakceptowane. Denerwowałem się. Coś trzeba zrobić w domu, miałeś wyliczone co do minuty, co do godziny, o której godzinie zrobisz na przykład pranie. Bum, wieczorem popsuła się pralka, na jutro potrzebujesz na przykład świeżej koszuli, dokładnie na to spotkanie, która będzie Ci pasować, masz może jedną taką elegancką koszulę, wiecie. No i się frustrujemy, irytujemy, denerwujemy się, nie akceptujemy po prostu tego, co jest. Stawiamy wewnętrzny opór temu, co nas spotyka. A jeżeli stawiasz wewnętrzny opór temu, co Cię spotyka, no to tworzysz konflikt sam w sobie, tworzysz napięcie mentalne. Napięcie mentalne przekłada się potem na napięcie w mięśniach. Napięcie w mięśniach później przekłada się na inne rzeczy.
na wady postawy, na ogólne obniżone samopoczucie, więc jak ja to rozwiązuję? Słuchajcie, gdy kot wyleje mi kawę na biurku i ta kawa popłynie na klawiaturę, podczas gdy za 5 minut mam ważne spotkanie online. Jeszcze jakiś czas temu podniósłbym głos na tego kota, wyrzuciłbym go z pokoju, pewnie przeklnąłbym pod nosem, zdenerwowałbym się, nie byłbym skupiony. Energia moja wytracałaby się, wytracałbym też moment skupienia, moment wysokiej wibracji, wibracja spadłaby. Wiecie, taki wewnętrzny wybuch emocji, czy mniejszy, czy większy, on czerpie naszą energię. Jeżeli jesteś skupiony na jakimś temacie i masz taki wewnętrzny jakiś wybuch emocji, coś cię zirytuje, coś cię zdenerwuje, to ciężko będzie ci później powrócić do tych fal mózgowych, do ich częstotliwości, które były. Będziesz miał obniżoną energię i to będzie czuć. Będzie to czuć po tobie, będzie to czuć w sposobie twojego wypowiadania się, w twoim sposobie myślenia, w twojej analizie problemu, jak go rozwiązać, w twoim nastawieniu do problemu, w twoim nastawieniu do reszty dnia, tak naprawdę. Więc wiecie, są ludzie neurotyczni, są ludzie cierpiący na różnego rodzaju nerwice, zaburzenia, są też cholerycy, tak, którzy krzyczą od rana, rzucają tam od rana czymś, jakimiś opakowaniami po herbacie, bo im spadło, rzucają, słuchajcie, krzyczą, tak. Jeżeli od rana tak wygląda twój dzień, no to wiesz, no to nie jest nic dziwnego, że reszta twojego dnia tak wygląda. Nie jest nic dziwnego, że wygląda tak miesiąc, rok i całe życie w ten sposób. Jeżeli nie nabędziesz tej świadomości, że jesteś totalnie wyłączony z obecnej sytuacji i stawiasz opór na każdym kroku, nie? To się też wiąże z tym, że nie jesteśmy po prostu w danym momencie. Nie jesteśmy w tym punkcie tutaj teraz, tak? Całe twoje życie dzieje się zawsze w jednym momencie. Nic nie działo się w przeszłości i nic nie dzieje się w przyszłości. Jedyne, czego jesteś w stanie doświadczyć, to jest ten punkt, w którym jesteś teraz, oglądając ten filmik. Tutaj spędzasz całe życie. Nie ma nic później, nie było nic wcześniej. Czas jest konstruktem umysłu. Owszem, oczywiście, w praktycznym podejściu, aby zrealizować jakąś edukację, stopień naukowy, aby umówić się z kimś na mecz lub aby odwołać się do przeszłości, żeby skorelować to z czymś i w praktycznym sensie ją wykorzystać, to tak, oczywiście, czas jest przydatny, taki czas zegarowy, bym powiedział. Natomiast jest też coś takiego jak czas psychologiczny. I słuchajcie, to jest największa pułapka. To jest największa pułapka, ponieważ większość z nas żyje w czasie psychologicznym. Albo zamartwiamy się o jutro, albo zamartwiamy się o przeszłość, że zrobiłem z siebie głupka. Żałuję tej decyzji, żałuję, że byłem w nałogu, żałuję, że bardziej się nie starałem z tą dziewczyną, żałuję, że nie zacząłem studiów takich i takich wtedy, że nie zacząłem grać na instrumencie. Żałuję, że nie byłem sobą, że nie byłem bardziej otwarty do ludzi, że nie realizowałem swoich pasji, tak? Żałujemy takich rzeczy. Przyszłość, boimy się jej, kurczę, ciężkie spotkanie. A co jak ode mnie klient nie kupi? A co jak stracę tą pracę, tę pracę? A co jak nie spodobam się tej dziewczynie na randce? A co jak umrą moi rodzice? A co jak okaże się, że jestem chory za jakiś czas? Wiecie, całe życie spędzamy dokładnie w ten sposób. Mało kto jest tu i teraz, mało kto praktykuje tu i teraz, słuchajcie. I wiecie, stąd też biorą się te stresy, stąd biorą się nerwy, stąd biorą się nerwice. Z takiego życia w iluzji psychologicznej, która jest oparta albo na wcześniej, albo jest oparta na później. Iluzja psychologiczna, lęk. I ta praktyka tu i teraz, jeżeli jesteś w stanie jej doświadczyć, chociaż na chwilę, to możesz mi zaufać, że pozytywne uczucia rodzą się wtedy z automatu. Nie musisz myśleć, starać się.
mówić do siebie: jestem spokojny, będzie dobrze. Tak to nie działa. Wracając do przykładu wylanej kawy na klawiaturę, gdy mam za 3 minuty spotkanie, a mój kot jeszcze sobie chodzi po biurku i swoimi łapkami stawia pieczątki z kawy na białym biurku. Skoczył na podłogę może pobrudził firankę i wiecie. W takiej sytuacji po prostu przypominam sobie, w sytuacji zdenerwowania, myślę: nie akceptujesz teraz tego, Adrian. Nie macie, jesteś nieobecny. Najlepszą praktyką do ćwiczenia bycia tu i teraz jest samo uświadomienie sobie, że jestem teraz nieobecny. Jestem w swoich myślach, tak? Rozmawiasz z kimś, odpłynąłeś. Uświadomisz sobie: byłem teraz nieobecny. To już jest przejaw świadomości i bycia tu i teraz. Więc jeżeli jesteś w stanie w ten sposób sobie to zwizualizować, że tu i teraz jest jedynym, co masz, przyszłość, której się boisz, w 90% jest zniekształcona i nigdy się nie sprawdza. Przeszłość, którą się martwisz, zapewne większość osób tego nie pamięta, a ty to przeżywasz bardziej niż powinieneś. Musisz sobie uświadomić, że narzekanie jest brakiem obecności, jest nieświadomością i wewnętrznym konfliktem z tym, co już jest. Można zrobić wszystko. Można powziąć każde działanie. Opuścić sytuację. Można ją zmienić. Ale nie można jej nie akceptować. Ponieważ działając z poziomu braku akceptacji, działasz nieowocnie. Nic ci to nie przyniesie dobrego. Działanie z poczucia gniewu będzie czerpało cię energetycznie. Będziesz wydrenowany z energii i z dobrego samopoczucia. Finalna myśl jest taka, żebyście po prostu w sytuacji, w której czujecie jakiś gniew, macie ochotę coś negatywnie skomentować, macie ochotę obgadać kogoś, wytknąć komuś błędy, lub nawet macie kumpla, z którym zawsze obgadujecie kogoś. Może też na tym się głównie opiera wasza znajomość, że obgadujecie innych z pracy, ze szkoły, tak? Musisz to zauważać, dawać temu uwagę i zdać sobie sprawę, że to wywodzi się z braku świadomości egzystencji, z braku obecności w bycie tu i teraz i połączenia z radością, jaką jest życie. Tylko jak jesteś tu i teraz, to jesteś w stanie czerpać radość z życia. W danym momencie. Uświadamiając sobie, że życie jest po prostu cudem. Że ty jesteś cudem. Że rzeczywistość jest cudem. Że życie jest nieskończoną inteligencją. Jednym wielkim ekosystemem. Niedźwiedź polujący na rybę jest jednością z odpowiednią fazą księżyca. Ponieważ na przykład księżyc, będąc w odpowiedniej odległości od odpowiedniego punktu na Ziemi, o odpowiedniej porze roku, poprzez swój lej grawitacyjny powoduje przypływy w pewnych regionach świata, a wraz z tym przypływem w pewnych regionach świata jest więcej ryb, które niedźwiedź może upolować i zjeść, aby spokojnie zapaść w sen zimowy. I on doskonale wie, o jakiej porze, kiedy będzie ten przypływ. Wszystko jest jednością. Ty jesteś jednością z całym kosmosem i światem. Nie możesz wychodzić poza tą jedność. Nie możesz iść gdzieś dalej, w przyszłość, w innym rozumowaniu niż czasu zegarowego. Żebyście mnie dobrze zrozumieli, tak? Czas zegarowy, zrobię studia, pójdę na trening, stanę się atletą, zbuduję biznes, to wymaga czasu, zbuduję zasięgi na YouTubie, przeczytam 1000 książek, będę mądrzejszy. Praktyczny, zegarowy czas, oczywiście. On jest konieczny w życiu i w ten sposób go postrzegamy, tak? Może przeszłość też, żeby wyciągać wnioski pod kątem praktycznym, nie popełniać błędów, uczyć się, znać historię, wiedzieć, jak ludzkość działała wcześniej, ale nie pod kątem zmartwienia, nie pod kątem lęku, nie pod kątem wstydu, nie pod kątem demotywacji, nie?
I wiecie, jeżeli ty ogólnie żyjesz w takim czasie psychologicznym, czyli gdzieś jesteś zakotwiczony wcześniej albo później, no to będziesz po prostu, całe twoje życie będzie na takim tle lękowym, nie? Tak naprawdę. Może w większym zakresie, może w mniejszym, ale ogólnie będziesz miał z dnia na dzień poczucie po prostu niepokoju, bo będziesz nieobecny w życiu, nie będziesz doceniał jego piękna, nie będziesz doceniał tego, co po prostu wszystkiego jest, nie? Tego, co jest. I stąd się bierze narzekanie, nie skupianie się na rozwiązaniu, tylko na problemach. Neurotyczne, kompulsywne reakcje, krzyk w domu z byle powodu. Krzyk za kierownicą auta. Krzyk podczas głupiej gry wideo. Zdenerwowanie, rozregulowanie emocjonalno-mentalne. Także słuchaj, tu i teraz. Jeżeli złapiesz się na tym, że się martwisz, przypomnij sobie, nie jestem obecny. Jeżeli złapiesz się na krytykowaniu kogoś, narzekaniu, że pada deszcz, że but ci się rozkleił, jesteś nieobecny. Myślisz o przyszłości, że muszę kupić nowy but, że muszę wydać pieniądze, nie mam oszczędności. Cała lawina myśli, która napędza twój lęk i złe samopoczucie. Pada deszcz, nie wyjdę teraz, spóźnię się, co ta osoba pomyśli. Jeżeli jesteś tu i teraz, rozwiązania przychodzą same. Nawet nie musisz się na nich skupiać. Podchodzisz z otwartością. Twój umysł jest w stanie dużo wyższego czuwania. Jakość twojego życia po prostu zyskuje. A przy tym jakość życia twoich najbliższych, ponieważ twój blask będzie zarażał. Tak samo jak nerwy, tak samo jak bycie współuzależnionym od narkotyków. Tak samo szczęście i obecność będzie zarażała twoich najbliższych. Będziesz bił światłem, kiedy zdasz sobie sprawę, jak często jesteś nieobecny każdego dnia. Tyle, kochani, z tego wywodu. Trzymajcie się w obecności. Myślcie o tym. Myślcie często o śmierci. Myślcie o kosmosie. Myślcie o tym, że nie ma nic innego niż ten moment w tym punkcie. Nie ma nic innego i nigdy nie będzie, jak ten moment, w którym jesteś teraz. To, czego doświadczasz teraz. A zapewniam, że będzie wam lepiej w życiu. Będę wdzięczny za komentarze, subskrypcje i lajki. Trzymajcie się, cześć.